jak dostałeś najważniejszą nagrodę, czyli zdobyłeś najważniejszą nagrodę na konkursie chopinowskim. To było niesamowite, byłeś bardzo młodym człowiekiem, 18 lat. Ja do dziś przyzwyczajam się do tej idei. Do dziś nie mogę uwierzyć, że to się stało. To się stało nieoczekiwanie, ale wszyscy wiedzieli, jak już zacząłeś grać, że na pewno ty zwyciężysz. Było nieoczekiwane, dlatego że 2 lata wcześniej wygrałem konkurs beethovenowski i po tym konkursie miałem już dosyć dużo propozycji. Miałem debiut w Wiedniu, byłem w Weimarze, debiut w Kopenhadze i tak dalej. Miałem sezon właściwie większy niż teraz. Także tak naprawdę to dzisiejszy sezon jest moim 52. sezonem. I miałem zaproszenie na promy do Londynu z Rachmaninowa koncertem drugim. I musiałem zdecydować, albo jadę we wrześniu na promy do Londynu, albo się przygotowuję do konkursu chopinowskiego, który zaczyna się 3 tygodnie później. No i zdecydowałem się na Chopina. Czy Chopin jest taką twoją wielką miłością? Jest, aczkolwiek muszę powiedzieć, no dzisiaj to już jest dla mnie młody człowiek. Tak się zastanawiam, czy jeszcze mam prawo grać tego Chopina. Młodzi znacznie wiarygodniej oddają tą muzykę, prawda? To był młody chłopak, ja jestem już od niego 2 razy starszy. Kiedy wtedy wygrałeś konkurs, miałeś 18 lat, tak jak mówiliśmy, i miałeś niezwykłą pasję i grałeś go tak potwornie Podziwiam młodych żywiołowo. ludzi, bo dzisiaj poziom pianistyki jest fenomenalny zupełnie. Młodzi ludzie grają, no. Podziwiam i zazdroszczę, ale jest w nich coś takiego jak właśnie wiarygodność tego, że czytają kompozytora, który jest ich rówieśnikiem. Tak jak Blechacz na przykład, prawda? Na przykład. I jest to cudne. No. Zastanawiam się, czy pianista, który podchodzi pod 70, jeszcze mam prawo grać tą muzykę. Taki pianista, tak. Pamiętam, jak byłeś w Warszawie w 2018 roku na Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim i zagrałeś, to był hołd dla Bernsteina w stulecie jego urodzin pod dyrygenturą, pod batutą Jacka Kasprzyka. To był przepiękny koncert. No rzeczywiście to... Miałem 2 takich kompozytorów, z którymi byłem bardzo blisko zaprzyjaźniony, których bardzo szanowałem. To był Witold Lutosławski i Leonard Bernstein. Na obydwa stulecia zrobiłem tournée, grając utwór Lutosławskiego 25 razy we wszystkich możliwych orkiestrach na całym świecie i robiąc jeszcze jedno nagranie jego koncertu fortepianowego, a w 18 zagrałem symfonię drugą, która jest koncertem fortepianowym, który sam dla siebie napisał w 1947 roku i nigdy właściwie w niego nie wierzył. On dostał bardzo złe recenzje, Kusewicki nie chciał tego dyrygować w ogóle i tak dalej. Kiedyś On wtedy grał. Tak, on to wykonywał na prawykonaniu. I siedzieliśmy kiedyś w samochodzie, jechaliśmy na jakiś koncert, ja grałem Brahmsa, Bedur. On mówi, a ty znasz moje symfonie? Ja mówię, znam na pamięć. Znasz drugą symfonię? Ja mówię, mistrzu, ja grałem drugą symfonię. Jak to jest możliwe? Ja nie słyszałem o tym. Ja mówię, no nie rozmawialiśmy nigdy. To musimy to natychmiast zagrać. I graliśmy to chyba 15 razy. Graliście w Londynie dla królowej Elżbiety? Właśnie. No jesteś zorientowana niesamowicie. Ja już tutaj próbuję sobie sam przypomnieć, gdzie to grałem. Graliśmy 7 razy w Carnegie Hall i w Avery Fisher Hall na jego 70. urodziny i w paru innych miejscach. Było to niesamowite przeżycie, granie właśnie i z Lutosławskim, i z nim własnego utworu. Ale z Leonardem Bernsteinem pracowaliście 13 lat. Poznaliście się przy weselu Strawińskiego? Tak, w 76 roku i do 80 rzeczywiście 13-14 lat. Tak. Zaproszono ciebie, bardzo młodego człowieka, do wesela i wtedy grała Marta Argericz. Tak, to było rzeczywiście ogromne Bałeś wyróżnienie. się wtedy? Byłeś zdenerwowany, jak ją Bałem się zobaczyłeś? bardzo przedtem, ale jak zobaczyłem Martę, której byłem absolutnym wielbicielem, jestem do dziś dnia, no to okazało się, że jest to tak naturalna i wspaniała postać i genialny muzyk, także zaraz się sytuacja rozluźniła. Bernstein też właściwie nie robił żadnej filozofii. Wszyscy zaraz mu mówili na ty. Ja muszę powiedzieć, do końca życia nie mogłem wykształcić Leni.
do niego. To było jakieś takie uwłaczające. Nie Że wiem, tutaj siedzi legenda, tak? A ty? Tak, ja mu nigdy nie powiedziałem Leni wprost, prawda, mimo iż byliśmy niby na ty, ale to zawsze jakoś tak nie chciało przejść przez gardło. I z Lutosławskim to samo, A prawda? czego cię nauczył Bernstein? Czegoś nauczyłeś dzięki To niemu? jest, wiesz, to wychodzi cały czas w tej chwili. Coś robię i nagle stwierdzam, no przecież to było to, co Bernstein robił, prawda? I co dał Bernstein? Jakąś taką, nie chcę powiedzieć pewność siebie, ja bym straszliwie zahukany i jestem zresztą do dziś, jak jest jakiś bankiet, to ja szukam właściwie najciemniejszego kąta, żeby stanąć z moją wodą mineralną i modlę się, żeby to się skończyło. Bernstein był odwrotnością tego, wchodził i potrafił wycałować wszystkich i z każdym porozmawiać i każdy czuł się jego przyjacielem w tym momencie. To jest wspaniała cecha, której bym się chciał nauczyć, ale chyba już życia nie starczy na to. Ale czego jeszcze? I tego prawa interpretowania, prawa przedstawienia swojej wersji utworu i nie bania się tego, że ta wersja jest może zupełnie inna niż krytycy bazowani na fonografii mają w głowach, prawda? Dlatego w każdym utworze szukałem, to nie było na siłę robione, ale po prostu miałem swoje pomysły i to zarówno w sonacie Liszta, jak i w utworach Beethovena, w znanych utworach, gdzie znajduję rzeczy ciągle, które no, są bardzo ciekawe. Ostatnio nawet krytyk z Frankfurter Allgemeine mnie zniszczył, powiedział, on jest bezczelny, że nie gra ataka drugiej części, tak jak Beethoven napisał to w rękopisie. I ja mówię do pana, wie pan, no, napisał w rękopisie, a potem w pierwszym wydaniu przekreślił. A czy cię złoszczą krytyki? Złe recenzje? Tak, oczywiście Tak? jestem zdeprymowany, jak czytam złe recenzje. Nie masz sekretarza, który by przeczytał najpierw recenzję? Jak jest zła, no to wyrzucamy do kosza. Oczywiście, że się martwię, jestem smutny, ale recenzje właściwie nie. Każdy krytyk ma prawo do tego, żeby mu się mój koncert nie podobał. To jest kwestia Musisz się czymś estetyki. wyróżnić Nie. też. To jest kwestia estetyki danego człowieka. To o niczym nie świadczy, prawda? Może co najwyżej świadczyć o niekompatybilności albo o ogromnym bogactwie sztuki, że można na tyle różnych sposobów to interpretować. To jest niesamowite. Jesteś człowiekiem, który ma dużo szczęścia, bo poznałeś Artura Rubinsteina i miałeś szczęście mieszkać u niego w Paryżu. Tak. I właściwie później do końca życia byłem z nim w kontakcie. Rozmawiałem z nim dzień przed śmiercią. Byłem w Genewie i Artur powiedział, no to przyjdź do mnie, bo jest u mnie Zubin. To był 19 grudnia 82. Ja miałem 18 chyba miałem koncert w Genewie, to można sprawdzić. I mówię, przepraszam, ale nie przyjdę, bo mam troszkę grypę i się boję, że mogę zarazić, prawda, więc nie przyjdę. I nazajutrz grałem w Monachium, jeden z bardzo niewielu koncertów, które grałem w tym mieście. Grałem sonatę bemol Chopina. I to był wieczór, którego nigdy nie zapomnę. Ta sonata brzmiała zupełnie inaczej, zupełnie jak ja bym tego nie grał. Jakby ktoś coś ingerował w jakąś moją interpretację. Ciarki mi samego przechodziły pod wrażeniem tej muzyki i stało się to, co zawsze studentom mówię. Musisz być pierwszą ofiarą tej muzyki, inaczej nigdy wiarygodnie tego nie przedstawisz publiczności. Wyszedłem taki troszkę wstrząśnięty i przychodzi do mnie pani i mówi, ach, to pewnie pan dlatego tak niesamowicie to dzisiaj zagrał z powodu śmierci Artura. I ja tak powoli usiadłem i nie mogłem wstać, prawda? I kiedy zmarł? 4 godziny temu. I no, był to dla mnie rzeczywiście strata taka, której już nic nie może wypełnić, prawda? Czujesz taką energię od publiczności, Tak. dobrą energię. Czasami czujesz, że jest coś... Publiczność uskrzydla. Publiczność robi to, że chyba tylko po polsku można to zdanie powiedzieć. Artystą się nie jest, artystą się bywa. Nie wiem, czy to można przetłumaczyć na jakikolwiek inny język.
Dzieje się to, że z rzemieślnika, którym się jest w domu, człowiek przekracza ten próg i nagle zaczyna lecieć. Prawda? To jest taki Albo i rodzaj nie. miłości, takiego aktu miłosnego. Tak, tak. To jest na pewno jakieś bardzo pozytywne uczucie dla publiczności i bez tego nie ma koncertu.